deklaracja Kongregacji Nauki Wiary, deklaracja o błogosławieniu par homoseksualnych wzbudziła falę dyskusji, krytyki, oburzenia nawet. Deklaracja jest bardzo jasna, jednoznaczna i ortodoksyjna. Spójrzcie na chociażby te dwa zdania zawarte w deklaracji. Ze ściśle liturgicznego punktu widzenia błogosławieństwo wymaga, aby to, co jest błogosławione, było zgodne z wolą Bożą wyrażoną w nauczaniu Kościoła. Jest także wezwaniem błogosławieństwa zstępującego od samego Boga na tych, którzy uznając się za niegodnych i potrzebujących Jego pomocy, nie domagają się uprawomocnienia własnego statusu, ale błagają, aby wszystko, co jest prawdziwe, dobre i po ludzku ważne w ich życiu i relacjach, zostało przeniknięte, uzdrowione i wzmocnione obecnością Ducha Świętego. Te dwa zdania w sposób jednoznaczny pokazują intencje tej duszpasterskiej deklaracji Kongregacji Nauki Wiary i ze swojej strony chciałbym jedynie dać dwa takie przykłady czy wspomnienia z mojej posługi jako duszpasterza, jako księdza. W tym roku to jest 33 rok mojej posługi kapłańskiej. Pierwsze to kiedyś przed spotkaniem młodych TZ we Wrocławiu w 1997 roku pojechałem na tydzień do TZ jako młody, no nie młody już, taki dominikanin. Miałem wtedy ponad 30 lat. I bracia poprosili mnie, abym po modlitwach wieczornych pozostawał w kościele do dyspozycji młodych, którzy by chcieli przyjść, porozmawiać. W praktyce oznaczało to, że większość, którzy przychodzili, młodzi i starzy, prosili o sakrament pojednania. I wśród tych, którzy przychodzili, znalazła się też pewna niewiasta z Anglii, Angielka, która przedstawiła się, że jest księdzem anglikańskim. Moja reakcja była jednoznaczna. Jako kapłan katolicki nie uznaję ważności święceń kobiet i powiedziałem jej z życzliwością i uprzejmością bardzo w duchu TZ, że nie jestem w stanie, nie jestem uprawniony do tego, żeby słuchać jej spowiedzi, ale mogę się za nią pomodlić i szczególnie powiedziałem, że pomodlę się do Matki Bożej, aby pomogła jej odkryć swoją kobiecość. I pomodliłem się za nią. Myślę, że swego rodzaju dałem jej błogosławieństwo. Drugi taki przykład, który wielokrotnie praktycznie przeżywałem w swojej posłudze kapłańskiej, to jest w czasie sakramentu pojednania. Czasem, zwłaszcza wcześniej, kiedy posługiwałem w kościołach, gdzie bardzo wielu ludzi przychodziło do spowiedzi, zwłaszcza przed świętami, to były długie kolejki, spowiadało się godzinami. I czasem zdarzały się osoby, które po prostu nie były gotowe do tego, aby przyjąć sakrament pojednania, to znaczy były w jakiejś sytuacji, która nie kwalifikowała się do rozgrzeszenia. Owszem, i te osoby nie były jeszcze gotowe na to, żeby wyjść z tej sytuacji. I w takich sytuacjach zwyczajną sprawą dla mnie było to, i mówiłem to tym osobom zainteresowanym, że nie mogę im udzielić rozgrzeszenia, ale się pomodlę za nich. O to, aby Duch Święty oświecił ich swoim światłem. Dokładnie tę troskę, to przesłanie znajduję w dokumencie, w deklaracji Kongregacji Nauki Wiary potwierdzonej przez papieża Franciszka.